Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Czy pamiętacie tą alokazję Sumo, którą zakupiłem w zeszłym roku we wrześniu? Tak, dzisiaj ona się prezentuje w dniu dzisiejszym. Jak widzicie, się robi coraz większa. Zobaczymy sobie też, jak ona wyglądała w tamtym okresie. Ona była zakupiona we wrześniu, także ma jakieś około 10 miesięcy. Ja ją co prawda w tym roku przesadzałem, ale jak widzicie, przy takim tempie wzrostu, no wiadomo, to są egzotyki, także one rosną super szybko. W przeciągu roku prawie ona ma teraz 1,80 m wysokości, jeżeli patrzymy na długość liści. I ona może dorastać w naturalnych warunkach do około 3 metrów. Jak również liście mogą być potężne, nawet 1,80 m wysokości i kilkadziesiąt centymetrów szerokości. Także jeżeli ktoś jest fanem dużych roślin, to taka roślinka mu się na pewno spodoba. Także tak jak mówiłem, ja ją w tym roku przesadzałem, ale zobaczcie, co tu się dzieje. Normalnie raz, dwa, 3 odnóżki, to znaczy 2 odnóżki. Także ja ją spróbuję przesadzić do większej doniczki, jak również oddzielę odnóżki. Także roślinka jest oszałamiająca. Nie wiem, czy tu jej przędziorek nie atakuje, bo od jakiegoś czasu na niektórych roślinach pojawiają się właśnie takie, no ale nic, to zrobię oprysk. Także roślinka jest piękna. Tutaj takie bordowe liście, to znaczy żyłki tych liści. Także na pewno sympatycy tej rośliny się znajdą. I w każdym bądź razie, tak jak mówiłem, dzisiaj będę ją przesadzał. Z tego względu, że ta doniczka jest moim zdaniem za malutka. Listy mamy przygotowane, będę ją przesadzał na zewnątrz z tego względu, że w środku jest mało miejsca, a nie chcę jej pokaleczyć za bardzo. Jak widzicie, tak zdecydowanie nadaje się do przesadzenia. Tu już ten system korzeniowy zaczął się zawijać naokoło. Tylko że się zastanawiam, jak ja ją tu rozdzielę. Chciałbym ją rozdzielić. Użyjemy do tego celu noża takiego do wełny mineralnej. Zobaczymy, czy się sprawdzi. Jeżeli lubisz rośliny z rodziny alokazji, masz dużo miejsca w Twoim ogrodzie w salonie, to jedną z roślin, która może Ci się spodobać, będzie alokazja sumo. Alokazja sumo jest hybrydą alokazji portora i alokazji purple clock. Ma rozmiar portora i spiczaste liście purple clock. To, że roślina może osiągnąć do 3 cm wysokości, a liście mogą mieć ponad metr długości i kilkadziesiąt centymetrów szerokości, sprawia, że alokazja nadaje się do dużego salonu lub tropikalnego ogrodu. Alokazja ta lubi pośrednie światło słoneczne i temperatury od 18 do 25 stopni Celsjusza. Alokazje sumo są łatwe w pielęgnacji, czego przykładem może być to, że moja jeszcze żyje. Ilość wody, jaka jest potrzebna, zależy od temperatury i ilości światła słonecznego. Bówka jest oddzielona, ale tutaj ciężko to idzie. Z reguły pozwalamy, żeby ziemia w doniczce przeschła. W gorące letnie dni roślina potrzebuje więcej wody. Jeżeli kilka centymetrów wierzchniej warstwy gleby przyschnęło, to dobry moment, żeby ją podlać. Alokazja wytrzyma kilka godzin słońca, natomiast nadmierna jego ilość może poprzypalać liście. Natomiast alokazja nie lubi pomieszczeń z małą ilością światła i roślina będzie cierpieć w takim środowisku. Roślina rośnie szybko, lecz należy ją przesadzać dopiero po wypełnieniu doniczki. Nawożenie alokazji jest ważne, jako że roślina rośnie błyskawicznie, szybko zużywa składniki odżywcze w doniczce, ale jak z każdą rośliną nie przesadzamy w tym temacie, gdyż możemy roślinę przenawozić. Alokazja sumo jako roślina tropikalna lubi wyższe poziomy wilgotności, to jest powyżej 60%, ale toleruje też przedział 30 do 50% wilgotności. Można też użyć nawilżacza.
miesiącach zimowych, jeżeli wilgotność jest za niska, na liściach może się pojawić brązowy obrys. Roślina nie lubi zimnych temperatur, jak również zimnych przeciągów. Przycinanie rośliny można wykonywać przez cały rok, jednakże lepiej używać czystych narzędzi w tym celu. Alokazja sumo nie jest podatna na szkodniki, jednakże mogą jej gnić korzenie, jeżeli ją przelejemy. Dlatego ja stosuję warstwę drenażową z keramzytu. Przy rozdzielaniu lepiej poczekać, aż odnóżki będą miały co najmniej 8 cm długości lub więcej. Zwiększa to szanse na pomyślny podział alokazji. Także cała akcja zakończona sukcesem. Chyba, wydaje mi się. Generalnie troszkę był problem, żeby one ustały w miejscu, ale to tak jest, bo potem ten środek ciężkości jest zupełnie inaczej ułożony i bardzo ciężko takie właśnie roślinki po przesadzeniu je ustabilizować. Ale zawsze można sobie poradzić. Ja tutaj na przykład w przypadku tej dużej to ją podwiązałem tutaj drutem i tak prowizorycznie przymocowałem do góry, żeby ona się nie bujała na boki, ale jest ok, myślę, że będzie dobrze. Też macie okazję zobaczyć fragment mojego gąszczu, jak to teraz wygląda. A myślę, że zrobię jakiś film niedługo z wizytą w szklarni, bo dawno takiego filmu nie robiłem, a w związku z tym, że miałem urlop przez pierwszy tydzień, po prostu się leniuchowałem. Także myślę, że teraz będę nadrabiał zaległości, jeżeli chodzi o filmy, napisy i inne tego typu rzeczy. No i to by było na tyle. Ja Was serdecznie pozdrawiam i do zobaczenia w następnym filmie. A tu zobaczcie, moja hodowla Tamarillo na zewnątrz, 9 sztuk.